Na uniwersytecie, kiedy studiowałeś, byłeś studentem, była jakaś granica, była jakaś różnica pomiędzy uczeniem się nowych informacji, akademicką pracą i pracą, zaangażowaniem politycznym, aktywnym? No, oczywiście, że tak. Ta różnica istniała, to były różnice poziomów, to znaczy można powiedzieć, że praca intelektualna polegała na wnikaniu w skomplikowanie materii społecznej, prawda? Czy ekonomicznej, czy społecznej, psychologicznej, prawda? Filozoficznej, na rozumieniu różnych poziomów rozumienia i opisywania rzeczywistości, prawda? Natomiast zaangażowanie to było w jakimś sensie, dla mnie było konsekwencją tego, a w każdym razie ono było na poziomie najbardziej takim naskórkowym. To było problem zajmowania się stanowiska w tych wielkich debatach, które się toczyły na temat ustroju, na temat przyszłości, na temat stosunków międzynarodowych, prawda, na temat polityki władz. I można powiedzieć, że to było na innym poziomie, nawet jeżeli potrafiłem czasami posługiwać się, co czynię do dzisiaj, pewnymi argumentami wyniesionymi z tych pokładów głębszych, bardziej teoretycznych. Jeżeli posługiwałem się, to częściowo przynajmniej było to retoryczne, prawda? Taki sposób legitymizowania tego, co mówię. Częściowo to było naturalne, dlatego że ja intelektualnie zawsze funkcjonowałem i to w moim skromnym, można powiedzieć, dorobku to jest jedna z cech tego, że zawsze żonglowałem elementami różnych dziedzin, które studiowałem. To znaczy tam zawsze były elementy, to nigdy nie było czysta ekonomia, ani czysta socjologia, ani czyste stosunki międzynarodowe, tylko zawsze łączyłem różne elementy i również wiedzę moją na temat sytuacji w różnych krajach, w różnych okresach. Czyli innymi słowy potrafiłem układać te klocki Lego bardzo różnych kompletów złożonych i w tym ja myślę była jedna z takich cech, oryginalność to jest za mocno powiedziane, jedna z cech specyficznych mojego sposobu analizowania rzeczywistości, z czego wyciągałem wnioski dla mnie i starałem się oczywiście przekonywać innych do zajęcia podobnej postawy, prawda?